Potrzebne nam do tego będą kartka papieru, ołówek, nożyczki, mulina w kolorze czarnym i białym, igła, wypełniacz do poduszek i filtr. Ja będę używała szarego, jasnego szarego i ciemnego szarego, czarnego i beżowego. Nasz wycięty szablon przykładamy do jasno-szarego filcu, przytwierdzamy go igłą, żeby się nie przesunął i wycinamy. Gdy już mamy podwójnie wycięty kształt misia, zabieramy się za wycinanie jego dalszych elementów. Musimy z szarego filcu, ciemnoszarego filcu, wyciąć owalny kształt. Tak mniej więcej, to też nie musi być dokładnie. Wycinamy również małe kółeczka, które będą częściami ucha misia. Ważne tylko, żeby były mniej więcej tej samej wielkości, ale nie muszą być dokładne. Z beżowego filcu wycinamy 2 kółka, które będą oczami naszego misia. Teraz natomiast z czarnego filcu wycinamy mniejsze kółka, które będą źrenicami misia. Gdy już mamy przycięte wszystkie elementy, musimy je przyszyć do naszego misia. Zaczynamy od przyszycia pyszczka czarną nitką, raz od góry i raz do dołu. Gdy pyszczek jest już przyszyty, czarną nitką wyszywamy zarys uśmiechu misia. To jest, najpierw prowadzimy czarną kreskę w dół, a następnie ją kierujemy w lewo, a później kontynuujemy uśmiech w prawo, żeby był ładny zarys. Nasz misiu z przyszytą buzią wygląda tak. Następnie tą samą metodą przyszywamy uszy. Nawlekamy teraz białą nitkę i zmieniamy technikę szycia. Wbijając od dołu, przeciągając i potem wbijając od góry, owlekamy nasze oko naokoło białą nitką. Ponownie teraz nawlekamy czarną nitkę, gdyż musimy przyszyć jeszcze źrenicę misiowi, ale to już wracamy do naszej pierwszej techniki. Czarna nitka na czarnym filcu nie będzie widoczna, więc nie musi być przyszyta jakoś specjalnie pięknie. Gdy już mamy przyszyte wszystkie elementy, z czarnego filcu wycinamy i przyszywamy nosek mniej więcej po środku pyszczka. Teraz, gdy wszystko jest już przyszyte, możemy poprzez szycie połączyć twarz misia z tyłem jego główki. Robimy to w ten sposób. Wbijamy igłę najpierw tylko do części z twarzą. Przykładamy tył. Możemy zacząć szycie. W ten sposób nitka będzie schowana z tyłu i nie będzie nigdzie wystawać. Szyjemy. I teraz wbijając igłę od dołu, przeciągamy przez pętelkę i zaciskamy. I robimy tak cały czas. Jeśli ktoś będzie miał trudności z tym
przez którą pętelkę przełożyć, możemy przeciągnąć i zostawić sobie tylko malutką pęteleczkę. Wtedy będzie już oczywiste, przez co trzeba przekładać. Przekładamy od góry i ciągniemy. Gdy breloczek jest już przyszyty, możemy powrócić do naszej starej metody zszywania, czyli od dołu i przekładamy przez pętelkę. Gdy nasze ucho jest już przyszyte, możemy zacząć wypełnianie naszego misia. Ważne, żebyśmy sobie zostawili dziurę, przez którą będziemy mogli wkładać nasz wypełniacz. Wkładamy go najpierw do jednego ucha. Możemy sobie pomóc nożyczkami, żeby było dokładniej wypchane. I do drugiego. Gdy nasze uszy są już wypchane, możemy umieścić resztę wypychacza, również wspomagając się przy tym nożyczkami. Ważne jest, żeby było dużo wypychacza, bo wtedy zabawka będzie ładniejsza. Gdy wypełniacz jest już w środku misia, możemy po prostu go doszyć, kontynuując cały czas ten sam szef, czyli od dołu i następnie przekładanie przez pętelkę. Gdy nasz misiu jest już zszyty, musimy zrobić jeszcze ostatni szef, żeby był jeszcze do tego ładnie zakończony. Wbijamy igłę w filc, przyciągając jeszcze ją pod nitką, która stanowiła pierwszy szef, i przyciągamy mocno i w tym samym miejscu robimy jeszcze drugi szef, żeby utrwalić supeł. Ok. Teraz obcinamy nitkę.